tym filmie skupię się na pokazaniu kadrów, które odzwierciedlają charakter Fuerteventury. Pomimo tego, że Fuerteventura sąsiaduje z Lanzarote i należy do tego samego archipelagu Wysp Kanaryjskich, można bez problemu dostrzec różnice w ich charakterze. Nie ma tu tylu obiektów w stylu Cesara Manrique, które wtopiły się w pejzaż. Istnieją za to liczne szerokie i piaszczyste plaże, które na początku naszej wycieczki nie wydawały się niczym fascynującym. Jednak w miarę poznawania wyspy doceniliśmy ich prawdziwą wartość i piękno. Na 326 km linii brzegowej 77 km przypada na plażę. Z tego względu Fuerteventura zajmuje pierwsze miejsce pod względem łącznej długości plaż spośród wszystkich wysp kanaryjskich. Zaczynamy od przejazdu na najbardziej niedostępną plażę Cofete. 22 km szutrowej drogi, pełnej luźnych odłamków skalnych i nierówności. Ciężka próba dla normalnego samochodu osobowego, tym bardziej, że ubezpieczenie samochodu nie obejmuje tego typu dróg, więc jedziesz na własne ryzyko. Wokół jest lawowa pustynia, ale w przypadku deszczu byłyby ogromne problemy z przejechaniem tej trasy. Jak wyglądał nasz samochód po tej wycieczce, zobaczycie później, pomimo tego, że generalnie było sucho. W pierwszym etapie podróży wspinamy się na przełęcz, która jest zwieńczona punktem widokowym na plażę Cofete i ocean. Warto było tutaj wjechać i zobaczyć ten pejzaż na własne oczy. Punkt widokowy, pode mną Playa de Cofete. Półwysep Jandía, na którym jesteśmy, zajmuje południowy kraniec Fuerteventury. Na większości obszaru powołano park przyrodniczy. Dalej droga prowadzi cały czas w dół, ale musisz skupić swoją uwagę na dziurach, kamieniach i samochodach jadących z przeciwnej strony. Przejeżdżamy przez niewielką osadę położoną powyżej plaży. Plaża jest wielka i piaszczysta. Na plaży nie ma żadnej infrastruktury turystycznej. Można skorzystać z restauracji mieszczącej się we wsi powyżej plaży. Cofete, trudny dojazd, dlatego mało ludzi. Bardzo trzeba uważać na zawieszenie, opony też, ostrych kamieni nie brakuje. Ale dojechaliśmy. Trzeba będzie jeszcze wrócić, ale jest pięknie. Większość ludzi jest dowożona tutaj jeepami przez firmy oferujące tego typu usługi. Dużo ludzi przejechało, jest ciasno, trzeba znaleźć miejsce. Akurat. A co, słonka brakuje? Jest To wskaż miejsce, w którym chcesz położyć swe ciało. Nie mogłem się powstrzymać, aby nie skorzystać z kąpieli. W oddali widać tajemniczą willę Winter, z którą wiąże się kilka teorii spiskowych o jej powiązaniach z nazistami w czasach II wojny światowej i w latach powojennych.
Powrót tą samą drogą. Kiedy wypożyczaliśmy samochód, miał przejechane 1700 km, więc przy zwrocie też powinien wyglądać jak nowy. Po powrocie obowiązkowa wizyta w myjni w Morohable. Najpierw użyliśmy samoobsługowego Kerchera, ale i tak pozostały niedomyte plamy i przyklejone błoto, więc trzeba było dodatkowo skorzystać z myjni automatycznej. Droga, która prowadzi do punktu widokowego, zapewnia spektakularne widoki. Miejscem, które doskonale odzwierciedla górzysto-pustynny charakter wyspy, jest punkt widokowy Mirador Astronómico de Sicasumbre. Możemy podziwiać piękno wyspy w całej okazałości. Kozy doczekały się pomnika. Tu można obserwować gwiazdy. W tym miejscu, położonym 443 metry nad poziomem morza, roztaczają się panoramiczne widoki na wyspę i nocne niebo. Jadąc do wybrzeża, dojeżdżamy do miejscowości Achuy. W tym miejscu wnioskuję, że pierwszym podróżnikom to miejsce musiało się wydawać bardzo odległe. Miejscowość zyskuje coraz większą popularność wśród turystów. Białe domy kontrastują z czarną wulkaniczną plażą. W 1402 roku do pobliskiej plaży przypłynął Jean de Betancourt, rozpoczynając podbój wyspy. Obok plaży wznoszą się strome klify. W tym miejscu funkcjonował dawny port Puerto de la Peña. Idąc dalej ścieżką, można dojść do jaskiń. Z pierwszej jaskini do drugiej prowadzi niewielki otwór w ścianie. W drodze powrotnej można spotkać miejscową wiewiórkę, pręgowca berberyjskiego, który jest gatunkiem inwazyjnym. Para gryzoni została sprowadzona na wyspę w latach 60. XX wieku. Brak naturalnych wrogów sprawił, że te zwierzęta doskonale się tutaj zaaklimatyzowały. Kolejnym przedstawicielem miejscowej fauny, który został wprowadzony do ekosystemu przez człowieka, jest koza, czyli Cabra majorera.
Wioska La Parette leży na zachodnim wybrzeżu. Tutejsze plaże doskonale nadają się do uprawiania surfingu i windsurfingu. Tak, tu pięknie. Warto również zobaczyć zachód słońca z klifów La Parette. Na przesmyku La Parette rdzenni mieszkańcy wyspy, nazywani Majoreros, wybudowali mur dzielący dwa królestwa – Maxorata na północy i Handia na południu. Królestwami władali królowie Gise i Ayose. Ich posągi można zobaczyć na punkcie widokowym. Bramą do półwyspu Handia jest miasto Morojable. Morojable to przede wszystkim kurort, który zaczął się rozwijać od lat 60. XX wieku. Z tutejszego portu można popłynąć na Gran Canarię. Obok miasta rozciąga się plaża Matorral o długości przekraczającej 4 km. Przy plaży wznosi się 60-metrowa latarnia morska Faro del Matorral, wybudowana w 1996 roku. Między plażą Matorral a ulicą występuje chroniony obszar przyrodniczy ekosystemu przybrzeżnego w postaci słonych bagien. W rybackiej części miasta możemy zobaczyć pomniki rybaków i posągi osób ważnych dla miejscowej społeczności. W sezonie zimowym w czwartki na miejscowym placu odbywa się targowisko. W pozostałych dniach plac pełni funkcję parkingu. Zostawiając tutaj samochód, trzeba o tym pamiętać, bo w przeciwnym razie zostanie on odholowany. Same markowe. Na targu sprzedawcy oferują całą masę podróbek towarów znanych firm. Można kupić drewniane figurki i maski pochodzące z Afryki. A także coś oryginalnego do ubrania. W miejscowym sklepie można zobaczyć pomniejszoną kopię rzeźb, które są ustawione na rondzie przed wjazdem do Morojable. Instalacja autorstwa Lisbeth Madeline Fernandez Ramos, artystki pochodzącej z Kuby, nosi nazwę Caminos, co po hiszpańsku znaczy drogi. 30 terakotowych rzeźb dzieci, wyglądających bardzo realistycznie, stoi w dwóch grupach na symbolu Yin i Yang. Jedna grupa patrzy w kierunku wschodu, a druga w kierunku zachodu słońca. Dzieło pochodzi z 2007 roku. Będąc w krainie wulkanów, należy skorzystać z okazji i wejść na co najmniej jeden z nich. Nasz wybór padł na Calderón Hondo, który wznosi się na północnym krańcu wyspy.
Na szczyt prowadzi szlak turystyczny. Szczytową partią wulkanu licznie zamieszkują pręgowce berberyjskie. Turyści łamią miejscowe prawo, dokarmiając je. Głębokość krateru wynosi co najmniej 66 metrów. Najwyższy punkt na krawędzi krateru osiąga wysokość 278 metrów. Na krawędzi krateru znajduje się niewielka platforma widokowa. Na dole też widać masę wiewiórek. W środowisku ubogim w wodę i pożywienie nawet kozie odchody nadają się do zjedzenia. Kupę w piecu. Wąską jezdnią można dojechać do latarni morskiej Faro della Entallada. Przy pokonywaniu licznych zakrętów trzeba uważać, aby nie zjechać z drogi, bo można spaść ze skarpy. Na niektórych zakrętach droga jest poszerzona, co umożliwia ominięcie pojazdów jadących z naprzeciwka. Przy samej latarni morskiej znajduje się parking. Czworokątna wieża mierzy 11 metrów wysokości. Latarnia wyznacza kanał morski pomiędzy Wyspami Kanaryjskimi a wybrzeżem Maroka. Ścieżka na klif, warto zajrzeć. Na kraniec klifu prowadzi bezpieczna ścieżka. Droga, którą wjechaliśmy, kręta i wąska. Po ciemku lepiej nie ryzykować. Wokół latarni rozciągają się zjawiskowe krajobrazy. W przewodnikach o tym nie piszą, ale warto tu zajrzeć. Ogromna piaszczysta plaża i największe wydmy na Wyspach Kanaryjskich składają się na park przyrodniczy wydm Coralejo o powierzchni 2600 hektarów. Z parkiem sąsiaduje miasto Coralejo, położone na północnym krańcu wyspy. Jeden z głównych ośrodków turystycznych na Fuerteventurze. Z portu kursują liczne połączenia promowe na Lanzarote. El Cotillo to urokliwe portowe miasteczko. Wybrzeże El Cotillo. Lawa. Stare rybackie centrum zostało otoczone nowymi apartamentowcami. Blisko oceanu stoi niewielki, okrągły zamek Toston z początku XVIII wieku. Kolejny szkielecik. U podnóża zamku rozciąga się Playa del Castillo. Widzimy pomnik rybaków spychających łódź. Pchają ten swój los. Niedaleko, na końcu cypla Punta della Ballena, wznosi się latarnia morska Faro del Toston z 1897 roku. Wiatraki na Fuerteventurze zaczęto budować na przełomie XVIII i XIX wieku. Są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego wyspy i stanowią atrakcję turystyczną. Idziemy do Barranco de las Penitas. Barranco de las Penitas to moim zdaniem jedno z najciekawszych miejsc na wyspie. Piesza trasa biegnie dnem wąwozu. Po drodze można zobaczyć kamienną zaporę.
Doszliśmy. I teraz musimy wracać w naszych sandałkach. Ze względu na późną porę, ostatnim miejscem, do jakiego doszliśmy, była maleńka kapliczka położona na zboczu wąwozu. W kapliczce. Punkt naszej podróży dobiegł końca. Szału nie ma, Szału nie ma, co ale było miejsce jest przewidzenia. łapliwe. Czas wracać na kolację. Dalej po drobinie wspinaczki można dojść do fascynujących formacji skalnych. Betancuria to pierwsza stolica Fuerteventury, założona przez europejskich najeźdźców po podbiciu i kolonizacji wyspy. Nazwa wywodzi się od normandzkiego konkwistadora Jeana de Betancourt. Największą atrakcją jest tutaj kościół Santa Maria de Betancuria. Jego początki sięgają 1410 roku, kiedy to z polecenia Jeana de Betancourt rozpoczęto budowę. Barokowy ołtarz główny został wykonany około 1680 roku przez dwóch mieszkańców Teneryfy. Po zwiedzeniu nawy głównej należy zajrzeć do zakrystii, w której możemy podziwiać sufit kasetonowy w stylu mudéjar, dekorowany rozetami i roślinnością, złocony i polichromowany, jeden z najważniejszych na archipelagu. Na ścianach wiszą płótna wykonane w XVII wieku, przedstawiające sceny z życia Matki Boskiej i Jezusa. Jest to najładniejsze historyczne centrum miasta na wyspie. Miasto zostało założone na początku XV wieku. Z Morro Hable można się wybrać pieszym szlakiem na najwyższy szczyt Fuerteventury, Pico de la Zarza. Nie doszliśmy na szczyt, ale warto było zobaczyć górzysto-pustynny pejzaż. Wystarczy przejechać tylko kilka kilometrów od głównej drogi, a mamy wrażenie, jakbyśmy się znaleźli w bardzo odludnym miejscu. Zielone domki, niebieskie domki. Pozo Negro to maleńka, ale bardzo urokliwa wioska, położona w zatoce przy plaży z wulkanicznym piaskiem. Leży około 20 km od lotniska, więc był to ostatni punkt zwiedzania przed wylotem. Odczuwając ciepło słońca, słuchając szumu oceanu i patrząc na połyskujące w słońcu mokre kamienie, myślisz sobie, żeby ten urlop mógł trwać wiecznie. Ale nic z tego. Za kilka godzin aluminiowa rura przeniesie nas 3500 kilometrów stąd. Na koniec filmu kadry z różnych plaż i miasteczek.
Trochę jak w Grecji jest. Antigua